Jaki jest sens życia? Czy wszystkie nasze działania służą tylko naszej destrukcji? Po co żyjemy? Co tak naprawdę czyni z nas ludzi? Może tak naprawdę wszystko to, co robimy, nie ma znaczenia? Soma. Cześć, tutaj ja, Pajtek. A na te i wiele innych pytań sam próbowałem sobie odpowiedzieć, grając w ten trochę nietypowy horror, w którym strach jest tylko jednym z wielu uczuć, które mogą dotknąć osobę grającą. Rzeczywistość jest wszystkim, co nie znika, kiedy przestajemy w to wierzyć. To cytat, który jednocześnie tak dobrze opisuje to, co widzimy w Somie, jak tak samo może wprowadzać zakłopotanie w umysł osoby próbującej poznać, a szczególnie już zrozumieć świat gry. Głównym bohaterem, a zarazem postacią, z której oczu obserwujemy wszystkie wydarzenia, jest mieszkający w Toronto w Kanadzie Simon Jarrett. Gra się rozpoczyna animowanym prologiem, z którego wywnioskować możemy, że Simon miał wypadek, wskutek którego na miejscu zginęła jego koleżanka Ashley, a u niego samego doszło do uszkodzenia mózgu. Cała ta sytuacja prowadzi do tego, że Simon zmuszony jest do poddania się eksperymentalnemu leczeniu przy pomocy technologii skanowania mózgu. I nie mówimy tu o zwykłym X-rayu. Simon spotyka się z Davidem Munshim, z którym samo przywitanie może wprowadzać poczucie niepokoju. Sami posłuchajcie tego. Garrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Czyli nie dość, że zabieg jest eksperymentalny, to jeszcze typ, co go przeprowadza, jeszcze nie ma tak naprawdę do niego uprawnień. Co mogłoby pójść nie tak? I w tym momencie muszę to powiedzieć. Jeśli jesteś tu, bo zastanawiasz się, czy zagrać w Somę, nie oglądaj tego filmu dalej, tylko po prostu w to zagraj. Postaram się mówić o fabule gry bez większych spoilerów, Please, have a seat. co jednak nie znaczy, że nie będzie ich wcale. Wracając. Jak można się było spodziewać, skan przebiega nie do końca pomyślnie. Simon budzi się w pustym, oblanym czernią pomieszczeniu. Zbyt przyjazne to miejsce raczej nie jest. Po pewnym czasie błądzenia po martwym ośrodku, Simon przy użyciu radia kontaktuje się z Catherine, byłym pracownikiem Daty, czyli jednego z wielu podwodnych ośrodków składających się na organizację badawczą Pathos 2, a zarazem drugą obok Simona główną postacią Somy, która towarzyszy nam przez całą grę. Mam wrażenie, że tym całym Pathos 2 zarządza Aperture Science. Ta sama energia. W kontekście horroru w Somie nie doświadczymy raczej tanich zagrywek w stylu jest cicho i w losowym momencie coś zaczyna drzeć mordę, a ekran zaczyna migać. Bardziej prawdopodobny jest tutaj scenariusz, że mimo, że byłeś pewien, że wszedłeś do pokoju samotnie i nie ma opcji, żeby ktoś cię śledził, to jednak zaczynasz czuć czyjś oddech na swojej skroni. W tym przypadku raczej słyszysz czyjś oddech, ale wiadomo o co chodzi. Jedyna straszna rzecz, jakiej tutaj możecie doświadczyć, to albo sam w sobie strach przed tym, że coś się może stać, albo swego rodzaju kryzys egzystencjalny, z którym gra cię zostawia po jej ukończeniu. To musi naprawdę dziwnie brzmieć z ust 16-latka. Kolejna rzecz, z jaką możemy się spotkać w Somie, a którą z chęcią chciałbym zobaczyć również w innych grach, to, jak prowadzona jest interakcja ze światem gry. Nie ma tutaj sytuacji, w której podchodzimy do obiektu, wciskamy E na klawiaturze i postać za nas odwala całą robotę w kilkusekundowej animacji lub nawet cutscence, a jedyne co możemy zrobić to obserwować dzieło skryptów napisanych przez twórców gry. Nie. Tutaj jak chcesz pociągnąć za dźwignię, to musisz naprawdę za nią pociągnąć. Chcesz coś wyrwać? Też musisz wykonać gest szarpnięcia, a chcąc odkręcić zawór, ogarniacie o co chodzi. Przy okazji, omawiając tę mechanikę, chciałbym wam powiedzieć, że gaśnica to najbardziej OP przedmiot w całej grze. Możesz wziąć sobie tą gaśnicę, podejść do okna i jakby nigdy nic, a z nim szybę. Masz gaśnicę? Jesteś Bogiem. Przy okazji, będąc już w temacie oddziaływania na siebie obiektów. Jedną z form, przez którą dowiadujemy się, co się tak naprawdę stało w Pathos 2, czemu stało się tak, a nie inaczej, jest mechanika pozwalająca nam na usłyszenie paru ostatnich słów spotykanych przez nas ludzi.
lub też robotów, a także odsłuchiwanie plików dźwiękowych logów umieszczonych na lokalnych komputerach. W ogóle wyobraźcie sobie, jakie to musiały być mocne komputery, skoro przetrwały takie warunki. Gdzie to ja skończyłem? Martwych ludzi, też robotów, a także odsłuchiwanie plików dźwiękowych. Dobra, wiem. Polega ona na tym, że po podejściu do odpowiedniego terminala lub po prostu danej osoby mamy możliwość posłuchania czegoś w rodzaju zapisu z czarnej skrzynki zapamiętującej ostatnie sekundy życia lub też przed wypadkiem, który spotkał daną postać. Zdawać się może, że zabieg ten miał na celu danie graczowi możliwości jeszcze głębszego zanurzenia się w uniwersum podwodnego ośrodka Pathos 2 bez umieszczania w grze niepotrzebnych postaci epizodycznych. To jak w serialach w telewizji polskiej. Jak jakaś postać lub osoba, co ją gra ci przeszkadza, to najlepiej ją uśmiercić. Postać, nie osoba, która ją gra, postać. Oprawa graficzna jest świetna, udźwiękowienie dobrze podkreśla ważne dla gry momenty. Fabuła jest bardzo emocjonująca, a głosu głównych bohaterów aż miło się słucha. Szczerze polecam tą grę każdemu. Trudno by mi było nazwać Somę horrorem. Fakt, są w niej momenty, w których serce potrafi serio przyspieszyć, ale nie sądzę, że jest to rzecz, dla której się sięga po tę produkcję. Jest to raczej jedna z tych gier, o których z jednej strony można mówić godzinami, a z drugiej ze względu na to, że ich najmocniejszą stroną jest fabuła, trudno powiedzieć cokolwiek więcej niż nic, nie psując potencjalnemu graczowi zabawy. Mam wrażenie, że w tym kontekście to niezbyt odpowiednie słowo, ale nie potrafię mówić o czymś, o czym nie mogę mówić. Mimo wszystko, dziękuję za uwagę, żegna się z wami... Nie. Tak naprawdę po zmontowaniu i obejrzeniu tej recenzji dopiero zauważyłem, jak mało powiedziałem o samym sobie świecie gry. I mimo mojego tłumaczenia się, że nie mogę za wiele powiedzieć o grze, bo wiecie, spoilery i te sprawy, to w dalszym ciągu jest za mało. No to robimy dogrywkę. Somę możemy podzielić na dwie główne części. Pierwszą, w której przemierzamy zawiłe korytarze ośrodka, i drugą, którą spędzamy na otwartej przestrzeni oceanu. Łączenie ze sobą tych dwóch środowisk skutkuje tym, że gra nie tracąc na swojej dynamice potrafi momentami zwolnić, dać nam chwilę na złapanie oddechu, błądząc po dnie oceanu, w którym nasze pole widzenia jest bardzo ograniczone, a nawet znajdujące się dość blisko obiekty mogą zdawać się niewyraźne, po to, aby z powrotem wrzucić nas w wir akcji po przedostaniu się do następnej, suchej, jeszcze bardziej niebezpiecznej lokacji. Mimo wszystko Soma to dość wolna gra. W wielu momentach twórcy doprowadzają gracza do momentu, w którym stwierdza, że tak długo błądził, że chyba już sprawdzi na YouTube, gdzie dalej iść, i w tym momencie się okazuje, że stoimy dokładnie tam, gdzie mieliśmy stać. Co też sprawia, że sama w sobie gra wydaje się być jakkolwiek dłuższa. Albo to ja jestem głupi i nie ogarniam tak prostych wskazówek, jak chociażby mapa wywieszona na ścianie. Tak, to też może być to. Nie wiem, co miałem na myśli, mówiąc, że Soma nie jest horrorem. Żartuję, jasne, że wiem, tylko po prostu źle się wyraziłem. Soma nie jest typowym horrorem. Na pewno można powiedzieć, że używa zdecydowanie innych środków niż taki chociażby Slender the Arrival lub Outlast, w którym grozę budziły bezpośrednio pokazane graczowi mocno drastyczne sceny, które częściej mogły nawet bardziej brzydzić niż straszyć, oraz jumpscary, które przynajmniej moim zdaniem są czymś, czego tak naprawdę nie powinno być w horrorach, i moje zdanie twórcy Somy zdają się podzielać. W grze występuje wiele scen, w których musimy uciekać przed jakimś monstrum, robotami lub innym żądnym krwibytem. Scen, w których naszym zadaniem jest przetrwać, ukrywając się w ciemnych zakamarkach i przechodząc z jednego pomieszczenia do drugiego, starając się nie zostać zauważonym. Ale jak już jednak jakiś potworek nas zauważy, to lepiej się trzymać planu A. Biec. To też nie jest tak, że zadaniem gracza jest tylko bierne popychanie fabuły do przodu, bo w grze można natknąć się na swego rodzaju sekwencje logiczne lub momenty, w których będziemy musieli dokonać decyzji, często takich o podstawie moralnej. Soma to po prostu gra, w której trzeba myśleć, a nawet jeżeli sam tego nie zrobisz, to gra cię po prostu do tego zmusi. Od strony technicznej mogę powiedzieć jeszcze, że samą grę możemy rozegrać w trybie klasycznym,
w którym duży nacisk jest kładziony na elementy survivalowe, oraz bezpieczny, w którym jest dokładnie to samo, z wyjątkiem tego, że nic nas nie atakuje. Po swego rodzaju konsultacji z osobą, która w Somę grała, dowiedziałem się, że powiedziałem tak naprawdę nie za mało, a wręcz za dużo. Co do mojego, postaram się mówić bez większych spoilerów na samym początku, to zdaje się, że powiedzenie czegokolwiek o fabule gry jest już spoilerem i zarazem nim nie jest. Więc to tyle z mojej strony. I teraz już na serio. Dziękuję za uwagę, żegna się z wami... Kto?